Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszne ptysie, które wyglądają w ten sposób. Ja już jednego zjadłem, także wiem, że są naprawdę przepyszne i o dziwo robi się je bardzo, ale to bardzo prosto. Także dzisiaj wszystko pokażę krok po kroku, a teraz zabierajmy się do pieczenia. Przepis na ptysie jest bardzo prosty. Zaczynamy od zaparzenia ciasta. No, ptysie się robi właśnie z ciasta parzonego. Tu nie dajemy żadnej, znaczy można, są przepisy z mlekiem, ale ja mam przepis taki prosty, gdzie jest woda. Do wody dajemy masło, szczypta soli, taka duża szczypta soli i czekamy, aż masło się rozpuści, woda zagotuje i wsypujemy mąkę. No, można byłoby tą mąkę przesiać tak, żeby nie było grudek, ale i tak jak będziemy troszkę dłużej mieszać, to grudki znikną. Znaczy grudki, no będą takie białe plamki. Patrzcie, teraz to ciasto się właśnie zaparza i w momencie, kiedy ono już ładnie odchodzi od garka, no to można by było już powiedzieć, że jest gotowe. A że ja wsypałem taką mąkę, to jest taka tania mąka z hipermarketu, no to było troszkę grudek, ale no może nie wiem, minutę pomieszałem i jest gotowe. I teraz trzeba poczekać, aż ciasto wystygnie. Ma być ciepłe, nie ma, no ja przykryłem folią, żeby mi nie wyschło. Nie jestem pewien, czy wyschnie, czy nie, ale nie ryzykuję. I mieszamy. Teraz do tego pójdą 4 jajka. O, jedno jajko już było pęknięte, ale dzisiaj kupiłem, więc ciągle świeże. Dobrym pomysłem jest zawsze wybijanie jajek do oddzielnego naczynia pojedynczo, tak żeby po prostu nie było skorupek później w cieście. I wrzucamy. To daję na małym ogniu, żeby mi to nie wyleciało z tej miski, ale zaraz zwiększam ogień, małym ogniu, małych obrotach. Zwiększam obroty. Pierwsze, tak jak widzicie, jest takie, jakie jest. Natomiast już przy kolejnych to ciasto się robi takie gładkie. Czekamy, dopóki się nie wymiesza i wbijamy kolejny. Ja przyspieszam to wideo. Raz, że nie chcę pominąć niczego ważnego, ale też nie chcę Was trzymać tutaj kilkadziesiąt minut, czy kilkadziesiąt. To wszystko się robi może, wiem, może z pół godziny. Trzeba zebrać. No jeżeli mieszacie takim ręcznym, można też mieszać łyżką. Tylko że dłużej trwa. Dużo dłużej potrwa. No kiedyś była mieszane łyżką. Babcia robiła przepyszne ptysie. Ja już mówiłem, ale moja babcia piekła super ciasta, głównie ciasta drożdżowe, takie z pianką, to było moje ulubione. Akurat to było na kruchym cieście, takie z pianką i z jabłkami. A ptysie, no rewelacja po prostu. Nie wiem, jak ona to robiła, nie wziąłem sobie przepisu, ale te ptysie właśnie są podobne. Krem będzie z mascarpone. Pokażę dokładnie, jak zrobić taki krem. O, widzicie, i to ciasto już jest prawie gotowe. Jeszcze troszkę pomieszam. Później jeszcze najpierw odgarnę to wszystko z tej miski, tak żeby być pewny, że tam się nie przykroiło nic. No widzicie, to ciasto tak opada i tak ma opadać. Tylko że ja jeszcze może z minutę później na wysokich obrotach wymieszam, żeby było bardziej pulchne. I można nakładać. Można nakładać łyżeczką, nie ma problemu. Tak naprawdę ja zawsze nakładam łyżeczką. Dzisiaj pierwszy raz się skusiłem spróbować, jak to z rękawem będzie. No i tak, samo nakładanie ciasta jest może łatwiejsze, ale cała ta zabawa z tym rękawem, no chyba następnym razem znowu będę łyżeczką nakładać. Tym bardziej, że dla mnie ptysie mają być takie właśnie niekształtne. To nie mają być takie równiutkie ptysie, jak ze sklepu się kupuje. One mają właśnie tak popękać, takie mają być ptysiowate, tak jak w domu się robi.
Tutaj też nawet jak z rękawa nałożę, to nie nałożę tak równiutko. Tak, żeby były takie domowe. Używamy papieru po to, żeby się nie poprzyklejało. Z tego przepisu nie będzie żadnych problemów z samym ciastem. Ciasto nie będzie, wiem, że czasami jest jakiś problem, że na dole, na spodzie to jakoś się tak wgina w środek. Tutaj nic, tutaj będzie wszystko dobrze. No, po prostu jest to bardzo prosty przepis. Taki przepis, ja go chyba wziąłem, ja nie pamiętam teraz, z takiej starej kuchni polskiej. Już go długo piekę. Co jakiś czas właśnie. No to u mnie w domu to najbardziej ja lubię ptysie. Wszyscy jedzą, ale to już chyba ten sentyment, jak babcia piekła. No i tak, żeby się nie przyklejało. Znaczy nie przyklejało, żeby się nie zsuwał ten papier. To kilka kropel. I on już mi się zsuwać nie będzie. I teraz nakładamy to ciasto na blachę. Ta blacha jest dosyć duża. Mi wyjdzie z tego 12 ptysi. Jak macie mniejszą blachę, no to trzeba podzielić na dwie części albo na dwie blachy. Będę piekł w ten sposób. Najpierw piekarnik jest rozgrzany do 210 stopni na termoobieg. Bo termoobieg jest bardziej równomiernie piecze. Jak macie góra-dół, no to góra-dół. Ta sama temperatura. I po 10 minutach zmniejszam do 170 stopni. I piekę później w sumie to wychodzi pół godziny, ale piekę do koloru. Patrzę się na kolor. Ma być taki ładny kolor, ale nie za mocny, bo jak jest za mocny już, to one są już przypalone i czuć później tym przypalonym ciastem. Ma być po prostu taki ładny, delikatnie brązowy, czy nie brązowy, może taki bursztynowy, też nie. No zobaczycie, jaki będzie kolor. Ptysie mają być suche, one na drugi dzień też mają być chrupiące i będą chrupiące na drugi dzień. No już troszkę mniej, no bo to te ptysie jak do lodówki dacie, no to trzeba je przykryć. Po co przykryć? No żeby nie nabrały zapachów z lodówki. No a jak już przykryjecie ptysie w lodówce, no to one troszeczkę tą wodę jednak wchłoną z tego kremu, więc aż tak bardzo chrupiące nie będą, ale troszkę będą. Natomiast takie ptysie tak naprawdę w jeden dzień, na drugi dzień nie powinny wytrzymać. No u mnie jest tak, że ja zjadam najwięcej, dzieci jedzą po 1, 2, no i zostaje na drugi dzień. Ale jak robicie, jak macie gości, to na pewno nie zostaną. I zobaczcie, przepięknie urosły. Kolor też jest super. Powiem, że łyżeczką jak się nakłada, ładniejsze wychodzą. Tutaj wychodzą takie troszkę dziwne, można powiedzieć. Ale nie szkodzi. Jak nałożycie, jak lubicie, tak będzie. No. No właśnie, ma być taki dźwięk, ma być słychać, że one są takie leciutkie i tak jak bębenki. I suche. No i teraz robimy krem mascarpone, one sobie stygną, długo nie będą stygły. Ja mieszkam w Szkocji, więc tutaj u mnie śmietanka jest 50%. Powinna być taka śmietana, kiedy dowiedziałem się, że śmietanka a śmietana to nie to samo, słodka śmietana to ma być i ma się ubić. Jaką używacie do ubijania? No, ma być co najmniej 30%, ale to już jaką chcecie. Może być jakaś roślinna, jak używacie roślinnej śmietany. Dlaczego nie? Do ptysi dodałem masła, ale jak chcecie z margaryną, to też wyjdzie z margaryną. Chociaż z masłem. Z masłem są o wiele lepsze. I ubijamy tą śmietanę. Ubijamy ją i tutaj musimy uważać.
żeby nie ubić za dużo. Dlatego ja przerwę. No ja oczywiście zapomniałem sobie przygotować cukier i serek mascarpone. To jest taki zwykły serek mascarpone z supermarketu. Nic specjalnego, jak macie jakiś lepszy, to też można, ale z tego też wychodzi pyszny. Jest po prostu tani. I trzeba go tak trochę zrobić taki bardziej kremowy. Cukru dużo nie daję, bo daję 60 gramów na 600 ml śmietany. Można dać więcej. Znaczy trzeba dać tyle, ile lubicie, prawda? I teraz tak. Śmietana już prawie ubita jest. I teraz dodajemy cukier. I zobaczcie, już takie się robią ślady. To znaczy, że ona jest już, no prawie już, trzeba sprawdzać po prostu, bo to moment i jest zrobiona. Nawet tą końcówkę można zrobić ręcznie, tak żeby mieć pewność. No i zobaczcie, ona już jest gotowa i można mieszać z mascarpone. Nie jest jeszcze do końca ubita, ma być mocniej ubita, ale ona się jeszcze ubije. Najpierw daję trochę śmietanki do sera, po to, żeby było bardziej gładkie i żeby się lepiej wymieszało ze śmietaną, z tą większą ilością, żeby po prostu była konsystencja podobna do bitej śmietany. No to ciekawe, mówi się bita śmietana, a śmietanka jak do słodkiej. No nie robi się raczej bitej śmietanki czy śmietany z kwaśnej śmietany. To jest takie troszkę mylące. Nie wiedziałem, powiem, że nie wiedziałem. Miałem komentarze, to śmietanka, nie śmietana, ale myślałem, że to żarty, a jednak nie. I teraz mieszamy jeszcze chwilę, tylko po to, żeby się wymieszało. I w tym czasie ja nie przyspieszam ani nie ucinam teraz już tego wideo. Starałem się nie ucinać za bardzo. Tylko chwilę uciąłem, jak się zaczęło ubijać śmietanę. O, i gotowe. I zobaczcie, ta śmietana jest tak mocno ubita. Jest dobrze ubita. Także jak położę, przykryję ptysia, to on mi się tak nie rozleje. Nie będzie wyciekać ta śmietana. No ale to trzeba uważać, tak jak mówię. No, albo no wiecie, kiedy przestać ubijać, albo ubijać ręcznie, już na samym końcu, żeby nie przebić. Się masło tak szybko nie zrobi, ale już będzie taka konsystencja nie bardzo. Przecinamy te ptysie na pół wszystkie. One powinny być puste w środku i będziemy dodawać mnóstwo tej śmietany do środka. Też będę to robił z rękawa i też pierwszy raz zawsze łyżeczką nakładałem. I zobaczcie, przepiękne. I oczywiście na koniec cukier puder. No ciasto jest niesłodkie, więc ten cukier puder tu musi być. Znaczy musi, jak nie lubicie, nie dajecie, ale dla mnie musi być. I czas, żeby próbować. Ptysie wyszły przepiękne. Już tutaj część ich nie ma. A ja zaraz spróbuję. Już dzieci dostały. Po prostu rewelacja. No, ten krem z serem mascarpone, raz, że on stabilizuje tą śmietankę, czyli ona tak nie rozpływa się, a dwa, że jest przepyszny. Ciasto, cukier puder na tym, ciasto bez cukru, cukier puder.
No tak jak ptysie, tak jak w domu babcia piekła, tylko babcia bez mascarpone piekła, ale piekła tak, że o wiele lepsze od jakikolwiek jadłem. No ale te też są super, także zapraszam do subskrypcji, a ja idę sobie jeść.